Cześć wszystkim, właśnie jestem w siedzibie Smartki w Olsztynie. Dzisiaj znajdujemy się u nich w filmie i zaraz pokażemy Wam, jak działają faktycznie urządzenia, które są zaimplementowane w samochodach Kia, które widzicie tam na dole. Podejdziemy sobie zaraz tam i zobaczycie, jak to faktycznie działa. Teraz witam tutaj Szymona Fidorowicza, którego widzieliście już u mnie na kanale i pokażemy Wam w rzeczywistości, jak faktycznie działa aplikacja Smartki, jak otwiera się tak naprawdę auto za pomocą właśnie tutaj Smartki, projektu Smartki. Także cześć w ogóle Szymon, witam Cię tutaj. Cześć. Może teraz zaprezentujesz, pokrótce opowiesz, co się w tym momencie dzieje. Zdradzimy Wam trochę kulis, co my w międzyczasie z partnerami tworzymy. Te samochody są, tak jak widać, pochodzą od Kia, od naszego partnera. Są wyposażone w urządzenia kolejnego naszego partnera, Teltoniki. Tutaj właściwie pokażę dzisiaj prostą funkcjonalność, po prostu dostęp do auta, gdzie wystarczy, zobaczcie jak to szybko działa. Teraz naciskam. Żadnych kluczyków nikt nie ma przy sobie. Sekundę mniej więcej trwa transakcja, gdyż transakcja tak naprawdę przebiega na tym blockchainie drugiego naszego partnera blockchainowego, czyli Waze. Blockchain Waze jest odpowiedzialny za tą część techniczną i za prędkość działania i taniość transakcji, a same tokeny Ethereum ERC20 ESKI służą do uiszczania opłat za dostęp do tych funkcjonalności, tak? No bo to było główne pytanie właśnie, ile to będzie trwało. Jeżeli to będzie na blockchainie Ethereum, to będzie trwało przecież minutę czy tam dwie, zanim ktoś otworzy auto, będzie stał na deszczu i będzie mu padało na głowę. No jak widać nie. Tak, stąd też Waze. Waze jest naprawdę świetnym narzędziem i bardzo szybkim. Ethereum z kolei będzie integrowało do płatności, tak? Do tych DeFi. Tak. Bo tak jak za chwilę pokażemy Wam szczegóły tej aplikacji, tu są planowane, to jest po pierwsze to służy jako klucz do mojego samochodu, gdzie mogę sobie udostępnić go, otworzyć, zamknąć, udostępnić rodzinie, ale z drugiej strony mogę wystawić go również na sprzedaż i zrobić taki prywatny car sharing, tak? Czyli mogę ustawić cenę, że chcę go odstąpić na jeden dzień za taką cenę i wtedy łączymy się już z płatnościami, tak? Mamy tu przygotowane wersje takich bramek zarówno fiatowych, jak i bramek do DeFi, bo często przy wynajmie auta trzeba na przykład zostawić zabezpieczenie. My przewidujemy, że w naszym przypadku zabezpieczenia będzie można również uiszczać w krypto, tak? Fajnie. Też, no bo jesteśmy w krypto, no to dlaczego byśmy nie mieli tych kryptowalut wykorzystać, nie? Korzystać z tych kwiatów. Fajnie, na pewno fajnie, że to tak działa szybko i że no jest to ten Waves właśnie, a nie Ethereum, no, które zanim nie będzie Ethereum 2.0, no to mogą być problemy jednak z tą prędkością. Liczymy na to, bo rzeczywiście pewnie fajnie by było się skupić na jednym, że tak powiem, partnerze, na Ethereum. Aczkolwiek widzimy jeszcze wiele możliwości współpracy zarówno z Waze'em, jak i innymi projektami blockchainowymi, bo nie wykluczamy, że w przyszłości będziemy integrowali się jeszcze z innymi projektami w celu kolejnych funkcjonalności, rozszerzania po prostu portfolio tam możliwości naszej aplikacji, tak? Jasne, fajnie. No także jak widzicie, no, działa to błyskawicznie. My zaraz przeniesiemy się do biura i jeszcze sobie chwilkę tutaj porozmawiamy, a zanim to, no to oczywiście zobaczycie na aplikacji faktycznie, jak to działa na telefonie. Więc mamy tutaj aplikację właśnie, którą szykujemy dla Kia. Logowanie dostępu do samego interfejsu tu się odbywa, aczkolwiek to wszystko się odbywa na portfelach blockchainowych. To jest mój balans moich ESKI, które służą do uiszczania opłat. Tu trochę zdradzamy, przewidujemy bramki również, tak? W tym momencie wybieram sobie mój samochód i otwieram go. Można sprawdzić, doszło do transakcji na blockchainie, wszystko jest weryfikowalne i w pełni transparentne. Dokładnie. Dobra, no to przeszliśmy sobie do biura, jak widzimy, siedzimy pod szyldem Smartki. No i też Smartki wykorzystaliśmy przed chwilką tutaj do otworzenia tego samochodu, no Kia. I jakbyś opowiedział troszkę więcej o tym, po co nam to tak faktycznie jest? Dlaczego nie mogę po prostu korzystać z kluczyka do samochodu? Po co mi ta aplikacja na tym telefonie? Wiesz co, inaczej, nikt ci nie zabroni, każdy może. Zresztą Smartki nie wyklucza użytych dzisiaj technologii, jest to uzupełnienie. W pewnych sytuacjach będzie to ułatwienie. Pewnie można sobie 1000 sytuacji wyobrazić, kiedy cyfrowy klucz mógłby ci pomóc.
dwie takie proste, nie wiem, mam samochód jeden w rodzinie, a potrzebuję właśnie żona szybko pojechać z dzieckiem do szpitala, a mnie nie ma, bo pojechałem gdzieś i zabrałem kluczyk. Tak, przy sobie, no, zdarza się. Po prostu czasami by się przydało po prostu na przykład zdalnie przesłać kluczyk, tak? Kopię cyfrową klucza, a nie fizyczną, więc zastąpienie fizycznego klucza cyfrowym można też sobie wyobrazić na przykład w firmie, to już pewnie łatwiej sobie wyobrazić, że mam, nie wiem, pulę 5 samochodów służbowych, akurat jakiś pracownik zostawił go na parkingu, poszedł na urlop, ale znowu z kluczykiem. Tak. No, ale jest pilna potrzeba, trzeba jechać do sklepu po coś. No i zamiast brać taksówkę, albo można po prostu wykorzystać z puli samochodów, które stoją. Zwłaszcza w użyciu firmowym, korporacyjnym, tych przykładów takich sharingów, car sharingów wewnątrzfirmowych pewnie jest mnóstwo. Zresztą jest to duży trend dzisiaj na rynku. Tak. No mówi się teraz TAS, czyli ten Transport as a Service, mówi się o tym, że za 5 lat co drugie auto będzie w ogóle rejestrowane jako car sharing, więc to jest duża informacja. No, chyba wszyscy słyszeli, niedawno Elon Musk ogłaszał, że za parę lat wszystkie Tesle zostaną zupdate'owane i powstanie jeden wielki marketplace, gdzie ty, nie używając swojej Tesli, możesz ją wystawić na rynek publiczny i po prostu ją wynająć komuś z ulicy. Tak? Nie jeżdżę, ale chcę, żeby ona nie stała, nie kurzyła się i jeszcze mogę na tym zarobić, a to dlaczego nie? Więc na zachodzie ta świadomość jest całkiem inna i to, co tam wspomniałeś, Transport as a Service, istnieje taki raport, możecie znaleźć go, wygooglować gdzieś w internecie. No, postaram się podrzucić gdzieś tam pod filmem tak samo. I tam jest powiedziane właśnie, że za parę lat właśnie co drugi samochód, przynajmniej w Stanach, będzie właśnie udostępniany w tak zwanej ekonomii współdzielenia. To są różne, czasami to są duże korporacje, które po prostu mają 1000 samochodów i sobie możesz je wynajmować na minuty, a czasami spotykamy się z takimi inicjatywami sąsiedzkimi wręcz. Zresztą od tego się zaczął nasz pomysł. No mówiliście o tym Mustangu, tak? Tak, no od tego się zaczęło, że właśnie paru sąsiadów się zrzuciło na Mustanga, bo chcieliśmy nim pojeździć, tak? I to się na tyle sprawdziło, my się znamy, ale chodziło o to, żeby nie ganiać siebie wzajemnie z fizycznym kluczem, więc Kiedy będziesz w domu, bo chcę pojeździć. Nie? Tak, chodzi o logistykę zwykłą, tak, żeby nie tracić czasu, to ma być fan, a nie biznes. I na przykład uczestniczymy też w takich europejskich projektach nawet, gdzie rzeczywiście istnieją mnóstwo takich case'ów w Europie, gdzie jest społeczność na przykład zamknięta, nie wiem, 5 bloków osiedla, mają zakupione na spółę 5-6 elektryków i są współdzielone wśród sąsiadów, tak? To są już takie większe przedsięwzięcia, więc tych przykładów jest naprawdę coraz więcej na świecie. Powoli tak wchodzi do Polski, no weszł jakiś czas temu ten Trafikan. To może nie jest idealny tego przykład, no ale też auto zostawiamy gdzieś, ktoś inny je po prostu podwynajmuje, sobie po prostu płaci i to auto bierze, korzysta z niego przez godzinę, bo chce gdzieś kogoś podwieźć, zostawia auto i znowu kolejna osoba może sobie to wziąć, nie? To jest gdzieś takie przejście, mi się wydaje, pomiędzy tymi światami trochę. Tak, to przejście jest, już Wam tłumaczę. Zobaczcie, blockchain powstał tak jakby trochę na przekór bankom, gdzie bank centralnie zawiaduje przepływem pieniądza i on kontroluje cały przepływ. I dzisiejszy sharing economy jest trochę podobny, że rzeczywiście to duże korporacje wystawiają te auta i zarabiają, czyli mamy te właśnie carsharingowe duże korporacje, mamy Uber, który też jest w kategorii sharing economy, aczkolwiek nie wiem dlaczego. Ale właśnie widzimy że coraz mniejsze tak jakby enklawy ludzi, społeczności chcą też mieć swoje własne, nie pod szyldem Ubera, dla siebie, całkiem inaczej wymyślone na przykład, tak? I teraz SmartKey ma być takim narzędziem, które ma to tym ludziom ułatwić, tak? Żeby nie musieli budować całej infrastruktury IT, to mają być proste zasady, programowalne takie smart kontrakty, które są programowalnym kluczem cyfrowym, tak? Czyli ja mogę ustalić, na jakiej zasadzie ja ten klucz Tobie dam, na ile czasu, na jak długo, właśnie, czy chcę coś w zamian, może chcę zastaw, bo nie wiem, wynajmujesz ode mnie mieszkanie, ja Cię wpuszczę do tego mieszkania, więc pewnie zastosowań jest mnóstwo, zresztą będziemy prosili na pewno społeczność o to, żeby w przyszłości pomogli nam wymyślić. To jeszcze myślę, że o tym sobie później porozmawiamy jeszcze. No i tak jak powiedziałeś, no, samochody to jest gdzieś początek, to nie jest jedyne rozwiązanie, gdzie można to na pewno wdrożyć, nie? Tych branż, tych miejsc, gdzie to możemy wykorzystać jest wiele. Wspominaliście wcześniej, jak rozmawialiśmy, wspominałeś o Airbnb. Czy jeszcze gdzieś widzisz jakieś tą sharing economy do zastosowania na ten moment? Wiecie co, jest tak naprawdę mnóstwo. Niektóre z tych case'ów, które mamy już
może nie w głowie, bo część z nich już istnieje, funkcjonuje, tylko na razie głośno o nich nie możemy mówić z uwagi na ustalenia prawne między też partnerami. Musimy dobry moment wybrać, żeby o tym wspomnieć, ale co jest istotne, niektóre są to gadżety, załóżmy, jeżeli ja prywatnie chcę kluczyk cyfrowy, a mam fizyczny, no to jest trochę gadżet. Dla mnie może nie jest to jakaś użyteczność, tak? Kiedy już uda mi się wysłać to żonie w jakiejś awaryjnej sytuacji, to już przestaje być gadżetem. Jeden z forum tam z członków naszej społeczności na Telegramie właśnie napisał do mnie, że słuchajcie, gdybym miał dzisiaj ten kluczyk, bo właśnie się zdarzyło, że chciał wejść do mieszkania, się śpieszył i spadły mu kluczyki od domu, klucze od domu mu spadły do studzienki. Klasyczne filmowe takie zdarzenie. I mówi, gdybym miał taki smart klucz cyfrowy i mógłbym wejść do własnego domu, mówi, całe szczęście, że ktoś w domu był. Gdyby nie było, bym nie wyjął. No już masz use case rzeczywisty. Tak. I masz rzeczywisty use case. Zresztą powiem uczciwie, ja w swoim domu zamontowałem coś takiego, tak? Żeby zdalnie otwierać. Tak, czyli elektrozamki sobie wstawiłem, bo ja nienawidzę nosić pęku kluczy. Zresztą jestem trochę gapą i po prostu raz zostawię w tym samochodzie, raz tak. I jest naprawdę pewnie sporo takich przypadków, gdzie taki cyfrowy klucz może być przydatny, a czasami może być podstawą dużego biznesu też, tak? Korporacyjnego. I chyba wspomnę tutaj trochę, bo tu Kamil miałeś okazję zobaczyć, bo również szykujemy taki case, on jest w trakcie pilotażu, ten pilotaż do końca roku powinien się zakończyć i ogłosimy raczej jego sukces, bo wszystko funkcjonuje poprawnie. Działa. Widziałem na własne oczy, jeżeli o tym mówisz, to widziałem, że działa bardzo fajnie, bardzo szybko, także... Ale będzie można ogłosić jasno, jeszcze nie powiemy szczegółów, na czym to polega, że de facto smart key ratuje życie. Bo rzeczywiście tu mamy takie zastosowanie, gdzie rzeczywiście można było dogadać wiele niedogadanych ze sobą, że tak powiem, stron i zrobić taki produkt oparty o smart kontrakty i o dostępy, które rzeczywiście ułatwia ratowanie życia ludzkiego. Tak. Bardzo, bardzo mi się to spodobało, no bo to jest taki use case faktycznie nie gadżeciarski, tak jak powiedziałeś, tylko rzeczywisty, że gdzieś komuś przez to możemy pomóc. Dosłownie uratować życie, no ale to z czasem, tak jak mówisz. Ranga tak jakby tego wdrożenia, które wymaga tego, że na razie jeszcze nie wszystko możemy ujawnić, bo rzeczywiście poważne instytucje są tam zaangażowane i firmy. Niedługo na pewno się dowiecie, zrobimy z tego naprawdę duże wydarzenie światowe. Będzie przyklepane, to na pewno będzie o tym powiedziane głośno. Bardzo głośno. Dobra. To co, zostawiamy na chwilę sharing economy, przechodzimy do tokenów, bo to jest też kolejne pytanie, które widziałem u Was na Telegramie. Oczywiście link do Telegrama i polskiego i tam angielskiego będziecie mieli pod filmem. Powtarza się to pytanie dokładnie, po co mi te tokeny? Po co mi te tokeny jako zwykłemu użytkownikowi? Czy ja muszę być kiją, żeby te tokeny wykorzystywać, czy ja też będę mógł z tego czerpać jakieś korzyści, wykorzystywać to jakoś? Co z tymi tokenami? Tokeny są, ja to nazywam trochę taką formą licencjonowania dostępu do technologii, czyli smart key jest taką zdecentralizowaną platformą dostępu do fizycznych rzeczy. I teraz w naszym założeniu każdy, kto chce podłączyć swój zamek, dziurkę od klucza sobie możemy powiedzieć, tak? Ona po pierwsze wymaga jakiegoś urządzenia elektronicznego, które rzeczywiście otworzy ten zamek, ale samo tak jakby podłączenie pod smart key, pod ten blockchain tego zamka wymaga założenia konta blockchainowego, wygenerowania smart kontraktów, tak? Zdefiniowania właściciela, zarządcy tych smart kontraktów. I żeby w ogóle podłączyć i stworzyć tak jakby takie konto dla samochodu, dla drzwi w domu, dla drzwi w hotelu, wymaga to zalokowania smart key jako formy takiego, nazwijmy, płatności lub licencji. Czyli tym samym każde nowe wdrożenie, dajmy na to, nie wiem, wdrożymy 100 000 samochodów, to tym samym zakładając, że wymagamy, załóżmy, bo to do końca dzisiaj jeszcze kwota nie jest ustalona. Myślę, że na początku przyszłego roku razem z partnerami ustalimy i zamkniemy tą kwotę ostatecznie. Ale załóżmy, że dzisiaj to jest $1, tak? Mówimy o $1 zalogowanym w każdym samochodzie. W każdym samochodzie, czyli będziemy, tak jakby uczestnictwo w tej sieci smart key będzie wymagało zalokowania w urządzeniu, w samochodzie, tak jakby $1 w smart key. Na dzień dzisiejszy jest około 50 smart key, de facto zejdzie z rynku. Tak? Więc im więcej mamy fizycznych wdrożeń, tym więcej smart key będzie schodziło z rynku i będzie, można powiedzieć, stejkowane. I one będą zamrożone w tym momencie? Tak, będą zamrożone. To jest tak,
Można to oczywiście odmrozić, kiedy chcemy zlikwidować te smart Ale nie kontrakty. będziemy już mogli z tego korzystać, z tej funkcjonalności. Więc tym samym im więcej partnerstw i wdrożeń, im więcej tych zamków podłączonych, tych kont założonych w smartki, tym więcej tokenów będzie schodziło z rynku i będzie mrożone w celu uruchomienia funkcjonalności. Z tego 1 miliarda, tak, bo 1 miliard ma być finalnie, no, zostanie jakaś zdecydowanie mniejsza ilość, w zależności od partnerów, tak jak powiedziałem, ilości wdrożeń i tak dalej. Na dzień dzisiejszy sobie wyobraźcie, że jeżeli byśmy chcieli, nie wiem, około 400 milionów samochodów jest w Europie, załóżmy, że we wszystkich chcielibyśmy zaalokować, dzisiaj załóżmy po dzisiejszej cenie, no to już wiemy, że mamy za mało tokenów razy 10, tak, przy 2 centach, tak? A to są tylko samochody. Tych case'ów jest naprawdę mnóstwo. Mówimy o jakichś bramach wjazdowych, o parkingach, no nie chcę nawet, wiecie co, tu można porównać być może z rynkiem IoT. Istnieją też raporty, jak duży jest rynek Internet of Things, bo my mówimy o sobie, że jesteśmy blockchain of things, czyli każde urządzenie Internet of Things, czyli takie urządzenie, które potrafi się komunikować z siecią, my możemy spiąć do blockchaina i zarządzać tym funkcjonalnościami tego urządzenia z blockchainu. A tych urządzeń są miliardy na świecie. No tak. Więc jeżeli ktoś się obawia, że mamy za dużo tokenów, to nieprawda, ich jest za mało wręcz, tak? A moim zdaniem jest na tyle, że tak powiem, dużo, że to gwarantuje przy skutecznym tak jakby wdrażaniu nowych partnerstw, to gwarantuje stabilny wzrost w okresie 3-5 lat, bo myślę, że ta technologia albo w ciągu 5 lat zacznie być standardem, tak? W tym okresie powinniśmy zobaczyć największe wzrosty, tak? No, 5 lat. No, to jest połowa trwania kryptowalut. Niektórych jeszcze nie było 5 lat temu, w większości pewnie nie było 5 lat temu, ale jak ktoś jest, tak jak rozmawialiśmy wczoraj, inwestorem, a nie spekulantem, no to na pewno zrozumie tą stabilność wzrostu gdzieś tam. Nikomu też zagwarantować nie można tego, no bo nie da się, tak? Nie postawię tu swojej ręki, nie powiem, że tak będzie, ale faktycznie, jeżeli te partnerstwa będą wdrażane, no to nie da się uniknąć jakby tego, tak? Tak. Bo tokeny będą zamrożone, więc jeżeli chcemy skupić znowu te tokeny z rynku i zalokować je w kolejnych urządzeniach, no to ta cena musi iść po prostu do góry. Tak. Nie da się tego... Więc to jest taki mechanizm samoregulujący się ekonomii smartki, tak bym nazwał, tak? Czyli mamy dwie strony, zauważcie, tej technologii smartki. To nie jest samo krypto. Po jednej stronie mamy krypto, a po drugiej stronie mamy realny świat, który chce używać funkcjonalności, o której mówimy, tych kluczy cyfrowych. Więc tutaj w krypto nam zależy, nazwijmy na spekulacji i na wzrostach, super, a tu nam zależy na używaniu, tak? Więc nasza głowa tutaj puchnie od tego, żeby wymyślać te case'y, żeby w użyciu było jak najwięcej. Dlatego partnerstwa z dużymi korporacjami, gdzie możemy za jednym zamachem, jednym kontraktem na przykład zutylizować, czy tam ulokować, zamrozić kilkanaście milionów tokenów, załóżmy, tak? Tym samym ci, którzy dzisiaj inwestują w tę formę, właściwie w te tokeny licencyjne, tak bym to nazwał, wiedzą, że ta wartość tych licencji będzie rosła, nie? Tak. Więc to jest taki prosty mechanizm. Rzeczywiście, jeżeli chcecie, żeby tak jakby wartość projektu rosła, pomóżcie zdobywać partnerstwa, wymyślajcie nowe case'y, tak? Dokładnie tak. To mówię, konkursy zostawię, to tak nazwane konkursy zostawimy na koniec. A jeszcze jeżeli chodzi o te tokeny, znowu widziałem w komentarzach pytanie, co z paleniem tokenów. No, sprzedacie wszystkie te tokeny, nie sprzedacie. Tam widziałem chyba dosłownie sprzed pół godziny, ktoś napisał od Was z firmy na Telegramie, że zostało 3,5% tokenów z presale'u z tego Stage'a A. Tak. No i jest jeszcze Stage B, tak? Z tego co widziałem? Tak. No i powiedzmy, że się nie sprzeda to wszystko, tak? Jeszcze jest trochę czasu, ale powiedzmy jakimś cudem, że to nie sprzeda. Co z resztą tokenów? To ja już powiem może tak, bo jeszcze wcześniej się zastanawiałem, ale od razu powiem, nie będzie palenia tokenów. Okej. I to jest ważna informacja. Tak, jeżeli zostaną te tokeny, może się tak zdarzyć. Aczkolwiek jestem dobrej myśli, bo duże, tak jakby coraz większe rozmowy z coraz większymi inwestorami toczymy, tak? Czyli oprócz takiego presale'u klasycznego, gdzie tam wpadają kwoty tam, nie wiem, 5-10 tysięcy, załóżmy w złotych, czy czasami 100 złotych, to mamy tak zwane też rozmowy OTC poza rynkiem, gdzie rzeczywiście mówimy o dużych kwotach i akurat jestem tu dobrej myśli, ale załóżmy, że zostają. Teraz zrozumcie, gdy mamy dwa scenariusze, załóżmy, że spalimy jutro, tak? Fajnie, bo pewnie wszyscy się ucieszą, bo spaliliśmy część, bo na chwilę pójdzie do góry, tak? I ci, którzy dzisiaj się weszli tak jakby w projekt, coś zarobią, ale pojawi się druga część, którzy wejdą później, bo na tym hypie wejdą i oni z kolei będą psy wieszali na projekcie, bo stracili, tak? Później na Telegramie będziecie mieli ciekawe opinie. Bardziej mi zależy na tym, szczerze mówiąc, ja bym wolał
użyć tych tokenów i tak dokładnie zrobimy. Jeżeli zostaną, to po prostu je przekażemy w celu zalokowania ich, czyli de facto efekt będzie podobny, jakby się spaliły. Tylko my ich nie spalimy. Zalokujemy je w urządzeniach. Będą faktycznie w użyciu, nie? Tak. No bo to palenie tokenów w tym momencie według mnie jest trochę bez sensu, akurat w tym przykładzie, w tym modelu biznesowym, który wy chcecie podjąć, tak? Że to 1 miliard tokenów i będzie coraz mniej przez to, że będą wykorzystywane i zamrożone tak naprawdę. Więc palenie i jeszcze bardziej zmniejszenie tej puli, no byłoby trochę głupie chyba, akurat w tym przypadku. Więc krótko mówiąc, to co zostanie podzielimy pomiędzy tych partnerów, którzy dzisiaj z nami są i po prostu przekażemy ich zamiast ich charge'ować z $1 od odpalenia urządzenia, to wypuścimy na rynek tysiące, być może miliony urządzeń już aktywnych, już z wygenerowanymi portfelami, z alokowanymi smart keyami, gotowymi już do działania. Mogą korzystać, używać. To będzie lepsze dla wszystkich, bo rzeczywiście to trafi w ręce ludzi, oni zaczną tego używać, zaczną się uczyć, zaczną o tym mówić innym i przyspieszą ten proces adopcji tej technologii na rynku. Jasne. Mówimy cały czas w ogóle o partnerach, o dużych takich korporacjach, a czy ja jako, nie wiem, Kowalski zwykły będę mógł sobie ściągnąć jakąś aplikację na telefon smartki i faktycznie ten telefon otworzyć, tak jak Ty to pokazywałeś wcześniej? Tak. Czy dopiero korporacja musi dać jakiś dostęp w jakiejś innej aplikacji ich wewnętrznej, czy jak to będzie działać, tak do zwykłego człowieka? Generalnie cała idea blockchaina smart kontraktów jest taka, że każdy ma do tego swobodny dostęp i dokładnie tutaj tak będzie, czyli każdy, kto napisze aplikację kompatybilną ze smart key, będzie miał dostęp do pełnej gamy smart kontraktów, więc tutaj tej technologii nie zastopujesz. Co za tym idzie, będziesz istniało szereg aplikacji. W naszej strategii jest tak, że my chcemy jako Smartkey, jako Bot Global wypuścić 2 własne aplikacje, czyli jedna będzie dedykowana do takiego prywatnego użycia, tak jakby portfel z kluczami, tak bym to nazwał. Okay. Coś jak aplikacja, na przykład mamy aplikację, gdzie przetrzymujesz swoje karty kredytowe, to będziesz miał aplikację od nas, gdzie przetrzymujesz swoje, zamiast kryptowalut, będziesz przetrzymywał klucze. Klucze dostępowe do różnych tam rzeczy. Nie wiem, do domu, do hotelu, do samochodu, do tego, co akurat sobie wyposażyłeś, tak? Tych case'ów, tak jak mówię, będziemy dbali o to, żeby było coraz więcej. Więc jedna aplikacja będzie takiego typowy portfel z kluczami, a druga będzie już korporacyjna, większa, gdzie będziesz mógł sobie grupować, załóżmy dane, nie wiem, samochody, znowu te obiekty w grupy, będziesz mógł definiować administratorów, czyli będziesz mógł... Zasady, na jakich zasadach będzie ten sharing się dokonywał też. Tak, więc będzie trochę więcej opcji, w jaki sposób będziesz mógł definiować smart kontrakty, tak? Być może będziesz mógł również powiązać to z płatnościami, z własnymi CRM-ami i tak dalej. Czyli to jest dla tej części, którzy chcą wykorzystać tą technologię dla budowania własnego biznesu bądź optymalizacji własnej na przykład floty, załóżmy już trzymając się tych samochodów. I to są tak jakby, te 2 aplikacje na pewno będą pochodziły od nas. To jest taka strategia jak Google, jak wprowadzał Androida, tak? Pierwszy telefon zrobił sam. Musiał pokazać, zobaczcie, to jest Android, a to jest telefon z Androidem. Działa, tak? A teraz uczcie się i róbcie. Ja na studiach się uczyłem pisać aplikacje na Androida i też po prostu pisałem jakąś podstawową aplikację na Androida i nie musiało to Google napisać. Tylko my wszyscy sami, siedziało 20 studentów i napisaliśmy 20 aplikacji. Ten system się sam rozwija, sam napędza. Właśnie ten sam efekt chcemy wykorzystać, dokładnie ten sam model, czyli pierwsze 2 aplikacje, jedna prostsza, druga bardziej zaawansowana będzie wypuszczona przez nas. Będziemy edukowali ludzi z ich użycia i jak można je rozbudowywać. A w następnym kroku, bo to będzie pierwszy krok na początku przyszłego roku, w następnym kroku będziemy pobudzać już lokalną społeczność, być może jakąś formą hackathonów, konkursów. Tak. Do tego mieliśmy przejść właśnie. Tak. No to już płynnie przechodzimy do tego, że właśnie będziemy wręcz nakłaniali do tego, żeby ludzie wymyślali własne wersje smart kontraktów. Być może sprytniej wymyślą połączenie smart klucza z jakimś nową formą DeFi, tak? Dzisiaj wyobrażamy sobie i pracujemy nad połączeniem z formą typu na przykład ujść zabezpieczenie w krypto. To zabezpieczenie jest zablokowane na poczet wynajmu samochodu, gdybyś go uszkodził. Na przykład, tak? Wyobrażamy sobie też również formy jakieś tam leasingowania, załóżmy samochodów, które też gdzieś oprocentowanie ląduje u Ciebie w postaci tokenów, załóżmy.
Więc to są takie korporacyjne, ale myślę, że pewnie setki innych pomysłów będą mieli ludzie, deweloperzy. Robicie smartki hackathon, to naprawdę tam sami się ludzie napędzą, nie? Rzucicie tam ileś tysięcy dla wygranego, Tak, akurat to w postaci tokenów, czy faktycznie tam gotowy i studenci naprawdę mają takie pomysły, nie tylko studenci. O tyle to będzie fajny hackathon, że wiem jak działa praca z urządzeniami, tak? Bo to nie jest to samo, że tu nacisnę i zobaczcie, mój kod zadziałał i wypluł na konsoli to się coś na konsoli coś, tak? Tutaj jesteśmy w stanie, nie wiem, może przysłowiową żarówkę zapalić. Coś się stało i dwie rzeczy się zadziały i żarówka się zapaliła. I to daje ludziom wyobrażenie. Zobaczcie, tu się coś stało w wirtualnym świecie, tu klucz poleciał, a tu się coś zapaliło albo zgasiło, albo coś się otworzyło, tak? Czyli nasze hackatony, my będziemy uczyli ludzi, w jaki sposób zautomatyzować świat wokół nas, tak? Używając urządzeń. Czasami prostych, czasami bardzo zaawansowanych i znowu tu te partnerstwa się nasze kłaniają. Akurat mamy takich partnerów od strony IoT, producentów urządzeń, gdzie właściwie masz pełne portfolio od smart home'ów po zarządzanie smart city, energetyką, mierzenie, różne czujniki, więc tak naprawdę wymyśl swój case. Też trzeba powiedzieć, że dużo jeździcie po świecie, ale żyjemy w Polsce i pewnie wielu case'ów nie widzimy po prostu, które mogą gdzieś tam komuś innemu być potrzebne, nie? Do wykorzystania. No tak, bo tak siedzimy tutaj i rozmawiamy, tak jakby jesteśmy tutaj, znamy załóżmy otoczenie w naszym kraju, ale na świecie naprawdę wyobrażenie i technologia jest całkiem inna. No podam taki przykład, taką anegdotę wrzucę, że rok temu jak byłem z wizytą w Singapurze, właśnie akurat chyba tydzień zanim ja wyleciałem, w dzienniku u nas tam mówili w wiadomościach, że odbyły się pierwsze testy autonomicznej taksówki latającej. Sobie latała taksówka po mieście? Normalnie dron przylatuje na wezwanie jak Uber z aplikacji, zabiera pasażera i mówi, takie rzeczy dzieją się na świecie, tak? No, a jak już tam byliśmy, tak, jak my już tam byliśmy na miejscu, to z kolei korzystaliśmy z autonomicznych autobusów, które normalnie kursują bez kierowcy. To nie są na szynach, normalnie po ulicach jeżdżą bez kierowcy, wożą ludzi, tak? I rzeczywiście, jak sobie zdacie sprawę, że świat jest całkiem gdzie indziej, tak naprawdę, zwłaszcza Azja, to w ogóle te konkursy i cała ta technologia jest skierowana właśnie na świat, tak? No u nas to jest jeszcze mały ryneczek i tak dalej, a Azja to jest jednak... Aczkolwiek z naszej perspektywy bardzo ważny, ze względu na to, że gdzieś te testy, te pierwsze wdrożenia trzeba dokonać, tak? Przez to, że jesteśmy związani jednak z fizycznością, bo to jest cała nasza strategia, że to musi być w fizycznym świecie wdrożone, żeby pokazać tą wartość, no to z jednej strony można powiedzieć, jesteśmy skazani, z drugiej strony jest to wielka szansa tutaj dla Polski, bo to tutaj będą się odbywały pierwsze wdrożenia, gdzie jeżeli coś rzeczywiście się stanie hitem i rozwiązaniem jakiegoś realnego problemu, to pójdzie informacja, że z Polski. To z Polski wyszło, tak? No i przez to też mam możliwość przyjechać i pokazać to Wam tutaj i zaprezentować po prostu, jak to działa. Także podsumowując, bo znowu nie róbmy godzinnego materiału, to zastosowań jest wiele. Zastosowań jest wiele. Pierwsze już działają i te oficjalne, o których jeszcze nie wiecie, i te nieoficjalne, o których jeszcze nie wiecie, i te oficjalne, o których teraz wiecie, działają już i śmiga to naprawdę fajnie. I nie ma tego problemu, o którym wspominało parę z Was, że będę czekał 2 minuty na deszczu, zanim mi się auto otworzy. No nie, widzieliście, to jest klik, sekunda i auto zostało otwarte. Będziemy nad tym jeszcze pracowali, pewnie przy dużych testach może coś jeszcze wyjdzie, tak? Tak. Przy takich setkach, dziesiątkach tysięcy. Aczkolwiek to wygląda naprawdę obiecująco. Super. Dobra. No to myślę, że wizytę w Smartki mamy zamkniętą. Jak widzieliście, działa to naprawdę fajnie. Myślę, że jak będą jeszcze kolejne rozwiązania zaadaptowane, no to może znowu się spotkamy, znowu będą pokazać, przyjechać tutaj na Mazury, bo pierwszy raz tu jestem, tak szczerze mówiąc. No i tyle. Także dzięki bardzo, Szymon, za rozmowę. Dziękuję. I widzimy się w następnych materiałach na kanale. Cześć. Hej.